Słuchajcie, tutaj dzisiaj zrobimy taki mały, krótki wywiadzik z Jurkiem, snajperem desek. Cześć Jurek. Snajperem desek Skywalker. Tutaj mamy deseczkę Skywalker Rayo 90 litrów. Jak ona jest chyba? Pamiętasz? 177. 177. To jest V-Pal wersja druga. Ma ciekawą taką konstrukcję, o której sobie później powiemy. No i ja mam tutaj dzisiaj deseczkę 85 litrów. 85 litrów Skywalker WLO. To jest nowa deska specjalnie zrobiona pod Parawinga. Teraz to jest taka moja domena, rewelacyjna deska, bardzo leciutka, wąska, 6,0 długa, ale już nie czuję, ale o szczegółach później. Na razie ciągle. Cześć Wam. Już mieliśmy krótkie wprowadzenie na plaży z Jurkiem, a teraz jesteśmy tutaj akurat u Jurka w jego domu, można powiedzieć. I chciałbym tutaj z nim poprowadzić taką rozmowę, żeby pokazać Wam po prostu deski, które są robione u nas w Polsce. Świetne deski do Wingfoila i do Parawinga. W trakcie troszkę o tym opowiem. I teraz słuchaj Jurek, takie pytanie. Powiedz mi może o tym, jak doszło do tego, że zrobiłeś markę Skywalker. Skąd to się wywodzi wszystko? To się zaczęło wszystko na samych początkach kitesurfingu, gdzieś w roku 2001. Wszyscy byliśmy wtedy zainfekowani niesamowicie tym nowym sportem i problemem w tamtym czasie było to, że nikt nie wiedział do końca, jak ten sprzęt ma wyglądać. On ewoluował bardzo szybko, tworzyły się różne odnogi. Ja akurat w tamtym czasie pracowałem w branży kompozytów. No i ubolewałem bardzo nad tym, że nie ma na rynku dobrej deski do kitesurfingu, takiej, którą ja bym chciał. Wpadłem na pomysł, że po prostu, że ja sam taką deskę zrobię, prawda? Ponieważ miałem jakieś takie przygotowanie zawodowe do tego i prowadziłem takie przedsięwzięcie, które pozwalało mi na dostęp do materiałów i do różnych technologii. No to pomyślałem sobie, czemu w sumie nie, jeżeli to jest taki moment, kiedy tworzymy właściwie ten sport. No i tak się to wszystko zaczęło. W 2001 roku powstały pierwsze prototypy. Długo się zastanawiałem, jak nazwać to całe przedsięwzięcie. Nazwałem Skywalker, trochę tak zaczerpnąłem z Wojen Gwiezdnych. Miałem wtedy nadzieję, że nikt nie będzie miał do mnie o to pretensji. No i w sumie nie miał, dlatego że nie zbliżyłem się w żadnym momencie do branży filmowej. A dlaczego Skywalker? No Skywalker, bo po prostu ten kitesurfing polegał trochę wtedy na takiej nieważkości, na takim lataniu, skakaniu wysokim i tworzeniu różnych figur w powietrzu. No i też mi się tak totalnie kojarzyło właśnie A z tą nazwą. to był Skywalker to znaczy kitesurfing na Twin Tipach czy na Wave'ie? No wtedy jeszcze na Wave'ie nikt nie pływał, to był taki... Początkowo te deski były bardzo różne. Jedne pochodziły, były takimi zmniejszonymi deskami do windsurfingu, takimi kierunkowymi deskami, no ale powstawały też już deski takie dwukierunkowe, twin tipy, ale przybierały bardzo różne kształty. Przeważnie to były takie grube, ciężkie kloce, nie miały żadnego flexu, żadnej elastyczności. Pamiętam. Miały gruby kant. No, niektóre deski też pochodziły z rodzącego się wtedy wakeboardingu, tak. No to też nie był dobry kierunek, no bo jednak ciąganie się za motorówką to jest kompletnie coś innego niż pływanie z latawcem. No ale to wszystko był taki czas, kiedy to wszystko się tworzyło. Czyli zacząłeś normalnie od kitesurfingu, tak? Ale tak. W zasadzie ten podcast robimy sobie dzisiaj o Wingfoilu. 25 lat, w tym roku ćwierć wieku, że tak powiem, istnienia tej marki Skywalker, tak? Tak. Okej, super. Ale przejdźmy do Wingfoila, bo takie szybkie przewinięcie zrobię, bo przeważnie chyba nas to będzie dzisiaj interesowało. Kiedy zacząłeś robić pierwsze deski do Wingfoila?
Do Wingfoila, no to była mniej więcej podobna historia. Ten sport powstał gdzieś w roku 2018-2019. Zaczął się jakby stabilizować ten kierunek. No i ja zauważyłem po tych prawie 20 latach od powstania kitesurfingu, że to jest znowu taka chwila, że coś nowego się tworzy i będę mógł znowu coś nowego kreować. No i zacząłem się temu przyglądać. Najpierw z dystansu, bo tak mi się to nie do końca podobało na samym początku. No ale potem się bardzo przekonałem do tego i w roku 2020 powstały pierwsze deski do Wingfoila. Aha, no to czyli ja jestem od początku już Ty na tych jesteś deskach. tak, ty jesteś od początku. A powiedz mi, co wyróżniało te deski w tamtym momencie od tego, co było na rynku? Bo wiadomo, że oprócz takich marek właśnie jak Skywalker, no nie wiem, znane marki typu Duoton, F1, Norse też po prostu zaistniały, czy Fnatic jeszcze zaistniały ze swoimi deskami. Wiesz, znaleźć swoje miejsce na rynku wśród takich dużych, co jest takie wyróżniające? Czy było w tym momencie u Ciebie, że chciałeś zaistnieć z tą deską? Tak, no to było, wydaje mi się, że to był ten sam motyw, który był u zarania kitesurfingu, że był taki po prostu bałagan koncepcyjny i mi się wydawało, że ja w tamtym czasie, obserwując rynek, obserwując to, co się dzieje i ludzi, słuchając ludzi, co oni mówią na temat tych istniejących produktów, zacząłem tworzyć jakąś swoją własną koncepcję. No i to była właśnie taka deska, która była sztywna, zrobiona w bardzo dobrej technologii karbonowej, w kształcie mniej więcej z grubsza takich bardzo podciętych boków, nie za długa, ale dość szeroka. No taki na tamten czas był taki trend, takie spojrzenie na te rzeczy, że te deski takie powinny wyglądać, więc były relatywnie takie pączkowate. Ale powiedz mi, co dla Ciebie jest najważniejsze w trakcie tworzenia tego sprzętu, wiesz, tych desek? Czy jest to, nie wiem, jakaś maksymalizacja osiągów, czy taka, nie wiem, żeby ta deska była taka user-friendly? Co sądzisz o tym? Jak to w tej Twojej desce wygląda, w tych deskach, które robisz? Co dla Ciebie jest najważniejsze, żeby użytkownik, tak, jakie odczucia miał w tej Twojej desce? Wydaje mi się, że najważniejsze w Wingfoilu jest takie sztywne przełączenie, takie bardzo bezpośrednie połączenie między stopami a foilem, no bo wiadomo, że całe sterowanie i cały ten wingfoiling odbywa się praktycznie pod wodą poprzez foila i wydawało mi się, że to jest taki element najważniejszy, żeby ta deska po prostu konstrukcyjnie była sztywnym połączeniem między stopami a foilem. Okej, a powiedz mi tak, jak tutaj mamy kilka desek, które sobie za chwilkę obejrzymy, ale powiedz mi tak w ostatnich 2-3 latach tej ewolucji tych desek, co się tak najważniejszego wydarzyło z Twojego punktu widzenia? No to są najczęściej takie niuanse, których nie widać gołym okiem, ale po prostu ustabilizował się pewien trend, który polega na tym, że deski już nie są takie szerokie, tylko poszły bardziej w długość, bo okazało się, że ta szerokość jest jakby kluczowa w momencie startu, który jest z kolei też jakby kluczowym momentem, kluczowym zagadnieniem w tym całym sporcie, no bo wszyscy, którzy się z tym zetknęli, to wiedzą, jakie to potrafi być uciążliwe. Nie? Więc twórcy tego sprzętu chyba poszli w swoich koncepcjach w tą stronę, żeby zminimalizować wysiłek jakby w tym momencie. Nie? I to tak samo poszło tutaj w naszych deskach, czyli na dzień dzisiejszy jest klarowna koncepcja, że deski już nie są szerokie, nie są pękate, tylko są węższe i dłuższe. No a cała reszta to są takie niuanse typu linia dna, która jest niesamowicie istotna, różne kąty, pod którym jest umieszczona płyta do montażu foila, jest niezmiernie istotne w momencie startu. No i różne takie małe niuanse, których, tak jak powiedziałem, po prostu nie widać gołym okiem, a można o nich długo opowiadać. I one tworzą potem taki obraz, że leżą na brzegu 2 albo 3 bardzo podobne deski,
ale jak się na nich przepłyniemy, to się okazuje, że one się radykalnie od siebie różnią w takich odczuciach. Wiesz co, to może wstaniemy, pokażemy te deski, odsuniemy te nasze krzesełka. Tutaj mamy 3 modele desek, znaczy 2 modele desek, tylko różny litraż. To jest 90 litrów, tak, Rayo, Skywalker Rayo V2. Tutaj 500 litrów Skywalker Rayo V2. No i w środku mam Vuelo, ale może najpierw sobie zobaczmy tą deskę, może troszkę coś opowiedz coś o technologii tej deski, o tym shape'ie, dla kogo taka deska jest, nie wiem, wagowo, jak ona się kształtuje, jeżeli chodzi o rynek. Ten shape, dlaczego tak wygląda, może coś powiedz. No, powiem szczerze, to jest taka deska, którą uważam za swój taki mikrowewnętrzny sukces. Tutaj to trochę dalej. No. Dobra. Taki, no, taki mikrosukces. A dlaczego? No dlatego, że ona jest niesamowicie uniwersalna. To znaczy deska, która spełnia wymogi deski nowoczesnej, nie jest za bardzo szeroka, ale też nie jest bardzo wąska, czyli jest jeszcze taki komfort wchodzenia na nią i nie wiem, klęczenia tej pierwszej fazy startu, a jednocześnie niesamowicie dobrze odpala. No i jest w większych rozmiarach, nadaje się też dla zupełnie początkujących, takich zaczynających od zera. Po prostu deska, która nam się najlepiej sprzedaje. I ten shape jakbyś go określił? Jako mid, czy jako... To jest tak zwany crossover. To jest tak zwany crossover. Znaczy, Crossover no to jest coś takiego właśnie pośredniego między mid-lengthem a deską klasyczną, taką krótką i szeroką. Ja powiem, że tak, ona dla mnie na przykład się sprawdza przy takim freestylu, jeżeli chodzi o inkfoila i przy do skakania, tak? No bo ona jest jeszcze krótka, nie jest już za szeroka, łatwo startuje, jest bardzo stabilna i dla mnie się w takim momencie najlepiej sprawdza ta deska, tak? Czyli na przykład, nie wiem, przy mojej wadze 92 kg, 70 litrów deska, nie wiem, ja startuję z taką piątką wingiem i z 950 foilem, tak od 10-11 węzłów, tak? Ale powiedz, co te twoje deski to charakteryzuje, co mi się zawsze, co wyróżnia wśród innych desek, nie wiem, to widać cały na do góry, to są te traki, tak? One są... One są tak troszeczkę wpuszczone w dno, w takiej po prostu wyprofilowanej płycie. I tutaj właśnie jest ten element, o którym mówiłem wcześniej, mianowicie tego kąta mocowania foila w relacji do linii pokładu. Bo to jest szalenie istotne w fazie startu, ponieważ w tej fazie my się w naturalny sposób przechylamy lekko do tyłu i przytapiamy tył deski, a dziób idzie do góry. Chodzi o to, żeby ten foil razem z nami nie podnosił się w ten sposób i nie hamował, jakby pchając wody przed sobą. Nie? A powiedz mi tutaj ten znaczek IREX, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Teraz pokażę go bliżej. Tak. Taki znaczek IREX jest, zobaczcie tutaj na desce, powiedz może coś o tym. Znaczek IREX należy się tej desce z tego tytułu, że ona ma rdzeń, czyli wszystko to, co jest w środku, ma zrobione wyłącznie z tego materiału, który jest takim materiałem premium na rynku, bo to jest spienione PCV, które ma zamknięte pory i nie nasiąka wodą. Raz, że ma świetne właściwości mechaniczne, a dwa, że po prostu nie nasiąka wodą. Czyli rezultat tego jest taki, że deska jest bardzo sztywna i bardzo taka responsywna w odczuciu, a drugi benefit jest taki, że przy uszkodzeniach nie musimy tego natychmiast zaklejać, naprawiać, tak jak przy deskach stereopianowych, tylko możemy sobie pływać i przy okazji, będąc już w domu albo mając okazję ku temu, sobie tą naprawę dokonać, dlatego że deska nie absorbuje wody do środka. Ale to, co mnie ciekawi w tym IREXie, bo tak, IREX jako materiał nie należy do najlżejszych, tak? Styropian jest lżejszy jak IREX, ale mimo tego udało Ci się zrobić deski, które są lżejsze od styropianowych. Tak. Jak to zrobiłeś? No to polega na tym, że jeżeli jest mocniejszy rdzeń w środku, to możemy użyć jakby lżejszą skorupę, tą zewnętrzną, czyli tego laminatu i dać mniej rozmaitych wzmocnień, które są niezbędne w desce styropianowej. No i rezultat jest taki jaki jest, że te deski pomimo
ciężkiego rdzenia są jednak nieco lżejsze od styropianowych. Mało tego, to teraz wprowadziliśmy niedawno, jakiś rok temu, taką nową technologię, którą może widać tutaj zarys tego na tej desce. Może pokażę bliżej, zaczekaj. Bliżej pokażę. Że Tutaj zobaczcie na ten wzór tej deski, nie wiem czy to będzie widać, ale chyba będzie widać. tak, żeby uzyskać jeszcze niższą wagę, to ten rdzeń jest dziurkowany takimi otworami 20 mm w pionie, żeby po prostu usunąć nadmiar niepotrzebnego materiału, i to tworzy przy okazji taką strukturę trochę plastra miodu, i to wszystko jest przykryte takim twardym karbonowym sandwichem, także ten pokład jest Czyli one bardzo sztywny. są tak zwane coś takiego jak hollow board, tak? Że No po to jest prostu tam taki, jest pusta po prostu w środku, w pewnej Tak. części. no, my to nazwaliśmy tą technologię semi-hollow, no bo to de facto ten rdzeń tam jest, tylko że jest mniej więcej w połowie. A to widać chyba na twojej Zdecydowanie. stronie, to widziałem, że jest Tak. jakiś filmik, który pokazuje jak to wycinacie, tak? Tak. A czym to się wycina? No to się wszystko robi na CNC, tak? CNC, na takiej komputerowo sterowanej frezarce. Okej, ale jeszcze wracając do tej deski, bo później przejdziemy do WLO, ale najpierw jeszcze tutaj do Rayo V2. Ja oczywiście pływam na Rayo V1, V2, na wszystkich poprzednich deskach również. Powiedz mi, tutaj te dno jest tak fajnie zrobione, te deski. To, nie wiem, czy to dobrze widać, pokażę też może tutaj bliżej. Może coś powiedz tutaj o tym dnie, bo tu masz taką jakby podwójną konkawę, tak? Tu jest takie jak się nazywa to wymyślenie? No to jest takie V bardziej, czyli, V. czyli powiedzmy sobie, że tu jest taka linia, która stanowi szczyt takiej fałki, i to dno się lekko pochyla w kierunku brzegów deski. Co to daje? No, to daje, to pracuje jakby w zespole z linią dna, nie? No bo jeżeli sobie spojrzycie na tą deskę z kolei w ten sposób, no to widać, że tutaj wejście na dziobie, ja to nazywam wejście, nie? Ale to jest to miejsce, gdzie ta deska napotyka na opór wody, prawda? I tutaj ja przykładam szczególną wagę do tego miejsca, żeby ono nie pchało po prostu wody, żeby nie tworzyło... Czyli nie ma takiego wielkiego rockera, tak? Nie ma takiego wielkiego rockera, to powinno być relatywnie płaskie. Natomiast cała ta pływalność dziobu deski powinna być zapewniona przez kształt burt i tej dolnej części. Aha. No, czyli oczywiście możemy zrobić deskę tutaj zupełnie płaską, prawda? I wtedy ona będzie się super ślizgała, ale też będzie się wbijała W wodę, nie? W wodę, niestety. Powiedz mi, ty pływasz na foilach F1, ja też, ale ja próbowałem też to na Armstrongach. Teoretycznie przez to, że masz te długie te traki, tak? I one są dosyć centralnie spozycjonowane, to raczej wszystkie foile Wszystkie foile pasują, tak. W początkowej fazie tego sportu były duże rozbieżności między tym trymem. Natomiast teraz już wszystkie marki robią to bardzo podobnie, że te punkty nie są tak oddalone od siebie i wystarcza ta długość skrzynek, żeby... Tutaj na deku masz też taką lekką konkawkę, tak? Tak, tu jest taka konkawka, która nam pomaga w sterowaniu, kiedy stoimy, i daje taką, że tak powiem, takie uczucie bezpieczeństwa, nie? Że ta stopa się nie ześlizguje i bardziej do tyłu. No przeważnie większość chłopaków pływa z footstrapem z przodu, przynajmniej jednym, więc tutaj ta konkawa jest trochę mniejsza, z tyłu jest trochę większa, żeby ta stopa, która stoi sobie wolno i nie ma tutaj żadnego footstrapa, żeby miała fajniejsze oparcie tutaj na bokach przez to pochylenie. Rozumiem, że to wycięcie z tyłu, pomimo tego, że nadaje kąt, tak jakby tej deski i do foila, to jeszcze jakby umożliwia to, że bliżej po prostu znajduje stopy maszu, tak? Dokładnie, dlatego że w tym miejscu grubość tej deski jest po prostu mniejsza. mniejsza. Tak. Jest grubość mniejsza i lepiej się czuje wtedy tego foila, tak? Pomimo tego, że te deski są litrażowo już troszkę większe jak kiedyś, tak? Ja sam zaczynałem na deskach 34 litrów, później miałem deski 50 litrów, później 70, teraz pływam na 85 i w tym momencie chciałem przejść do tej drugiej deski WLO, to jest to twoje najnowsze rozwiązanie, to jest ta deska WLO. I powiedz mi coś o tej desce, może nam powiedz, tak? Ja pokażę ją tak w całości, nie wiem czy mi się zmieści w tym ekranie, ale o tak mniej więcej, ja bym go trzymał, powiedz coś o tej desce.
No, Vuelo to jest moja najnowsza kreacja i ona powstała w związku z nową odnogą tego sportu, tego foilingu, którą tak dziwnie się ktoś nazwał Parawing. A nazwa budzi trochę kontrowersji, ale już chyba się na tyle przyjęła, że to się więcej nie zmieni. Czyli deska, która powstała jakby koncepcyjnie do uprawiania tego sportu, ale też nadal jest świetną deską do wingfoila, czyli jeżeli ktoś chce uprawiać obie te dyscypliny, albo chce uprawiać wingfoila i zacząć sobie przygodę z parawingiem, no to ta deska jest świetnym rozwiązaniem. Co takiego jest charakterystyczne dla takiej deski, która musi być skonstruowana do parawinga, powiedzmy? Powiedzmy sobie, jak chodzi o wymiary tej deski, no to jest taki dość klasyczny mid-length. Tu jest 6 stóp na niecałe 20 cali. 85 litrów, tak? 85 litrów. I priorytetem dla tej deski był jak najlepszy pumping stopami w trakcie startu, dlatego że Parawing niestety charakteryzuje się tym, że nie daje dużej mocy, nie daje dużego ciągu przy starcie z latawca, ani nie możemy nim efektywnie zapompować, tak jak pompujemy wingiem, prawda? Czyli musimy się wspomóc tutaj pompowaniem nogami, czyli takim delfinkiem dajemy się ciągnąć latawcowi i nogami robimy takiego delfinka, który nam bardzo wspomaga start. I to był priorytet w tej desce, stąd kształt taki w wielkim skrócie, Musisz co tak do góry wziąć? że deska, która jest relatywnie wąska w rufie i tutaj z takim ostrym V, to wszystko razem sprawia, że jest bardzo mały wypór w tej części i ta część tak rozcina wodę, ją na boki tą wodę Nie klei się do deski. nie klei się, odprowadza i ta część sprawia po prostu, tak ukształtowana sprawia, że jest o wiele lepsze pompowanie na desce. Tak samo tutaj z przodu mamy Więcej wolumen jakby, tak, nie? Ten wolumen Tak, znacznie rozłożony jak w tych deskach. mamy większy wolumen tutaj na nieznacznie, to nie jest jakiś taki wielki balon jak w niektórych deskach, ale jest tutaj ta powierzchnia poszła mocno na plus w tej części dziobowej, co sprawia, że ta deska nie nurkuje pod wodę przy starcie, tylko się fajnie odbija. Jak się przyciśnie przednią stopą, to ona lekko wchodzi w wodę i się zaraz do góry odbija, co znacznie ułatwia pompowanie. No i to wszystko razem Ale czyli wolumen jest jakby w stosunku do tych innych desek przeniesiony troszkę bardziej do przodu, tak? jest troszkę bardziej z przodu, tak, dlatego że mamy tutaj podniesioną tą część dziobu i tył jest bardzo smukły i wąski. Mało tego, że on jest jakby w obrysie bardzo smukły, to jeszcze tutaj mamy takie ścięcie, nie wiem czy to widać dobrze, tutaj mamy takie ścięcie, które ujmuje jeszcze dodatkowo około litra wyporu i sprawia, że łatwiej możemy tą Zanurkować tą deskę deską. zanurzyć w wodę. Okej. No ja pływam na tej desce już dobrych kilkadziesiąt sesji i na parawingu, no bo przesiadłem się z wingfoila prawie w 100% na parawinga. Teraz miałem może ostatnio te 2-3 sesje przy bardzo słabym wietrze na wingfoilu. Przy 6 węzłach startuję na wingfoilu przy moich 92 kg. Z F1 Skate 1150, tak? I sobie przy 6 węzłach nawet startuję, po prostu tak 3-4 wiesz, ale trzeba tutaj zaznaczyć, że Carek jest mistrzem pompowania na foilu, dlatego że już wszystkie dyscypliny przerobił, łącznie z takim, z tak zwanym dockstartem. Tak, dockstartem to pomaga bardzo i muszę powiedzieć, że tą deskę właśnie bardzo fajnie się pompuje. Miałem tutaj podczepionego Gemma 1400, czyli do pompy foila, fantastycznie. W porównaniu właśnie do tych szerszych desek, tutaj nie buja na boki, tylko po prostu przód, tył fajnie się po prostu pompuje. Naprawdę mogę przepływać się długie odcinki, ale również na takim skate 1150, czyli 1150 cm, też mogę długie odcinki przepompować i nawet przelinkować, jak to się mówi, kilka fal i wrócić na następną falę. No pływam głównie tutaj na Coralejo, na Fuercie, że tak powiem, tylko i wyłącznie na falach, także na początku zawsze myślałem, że długa deska na falach się nie sprawdzi, ale jednak w parawingu to świetnie działa po prostu, no i ona nie jest aż taka długa, bo to ma
raptem 6.0 i w sumie jest taka optymalna długość. Tak, no poza tym jeszcze jak spojrzycie na ten kształt z boku, to ta deska ma taką linię dna, która bardzo pomaga na fali jakby zachowanie w zakrętach, że nie dotyka praktycznie w żadnym miejscu w ostrych zakrętach albo na dużej fali, nie dotyka brzegami ani tyłem do wody, nie? Co jest takim bardzo istotnym parametrem. W każdym razie deska jest zrobiona typowo pod Parawinga, ale nawet kilku vlogerów tam, których oglądam też typu Gaff Blake, Hydrofoil czy Foilet na przykład, tacy znani vlogerzy, to oni właśnie mówią, że deski, które są świetnie sprawdzają w Parawingu, rewelacyjnie będą działały w Wingfoilu i to muszę potwierdzić, bo start po prostu tej deski to jest naprawdę bajka, tak? No ten start po prostu na tej desce jest rewelacyjny, ale tak jak powiedziałem, no, w ciągu ostatnich 8 miesięcy pływałem 3 razy na wingfoilu i jakby nie ciągnie mnie tego wingfoila kompletnie więcej, tylko po prostu w takim przypadku, kiedy już no, ten Parawing nie da rady, no bo na Parawingu startuję na tej desce, minimalny wiatr jaki potrzebuję to jest 10-11 węzłów przy mojej wadze. Przy 5,5 Parawingu akurat w F1 Frigate, no i F1 Foil tak się składa, trzeba przyznać, że w tych wersjach to najlepszy Parawing na razie. Oczywiście ozon też jest dobry, ale tak jak mówię, no łatwiejszy jest ten Frigate. I ta deska po prostu się w tym rewelacyjnie sprawdza po prostu, tak? No, łatwo jest na niej wstać, pomimo tego, że ona jest niby tutaj troszkę węższa, jak te deski typu Rayo, czy jeszcze poprzednie twoje wersje, to ona nie jest chybotliwa na boki. Nie wiem jak to uzyskałeś, że ona jest, wiesz, że ona nie jest chybotliwa na boki, bo przeważnie wąskie deski mają taki efekt korka, że po prostu wiesz, ludzie spadają na boki z tych desek, ale tutaj tego nie ma i nawet wiesz co, dałem teraz kilka dni temu koledze, może nawet się podpisze, tutaj potwierdzi, który pływał do tej pory na bardzo szerokich deskach, jest jeszcze cięższy ode mnie, waży pewnie z 10 kg więcej ode mnie, może z 5 kg, czyli tam 96-97 kg może ważyć. I jeszcze nie pływał na Parawingu, ale na Wingfoilu pływa trochę krócej ode mnie, także dla niego byłoby to trudniejsze i on wsiadł do deski od razu popłynął, tak? I jak to jest, że ona po prostu nie jest taka chybotliwa na boki, mimo tego, że jest wąska? No wydaje się, że ten chłopak, o którym mówisz, to akurat Ja bym zaczął może tak, że w Parawingu po prostu to całe zagadnienie wygląda inaczej, czyli ty jakby w punkcie zero, czyli jak wchodzisz na deskę, to już posiadasz ciąg latawca, czego nie ma przy wingfoilu, prawda? Czyli ty musisz przy wingfoilu najpierw wejść na kolanach na deskę, prawda? I dopiero podnieść winga z wody i dopiero ruszasz tą deską z miejsca. Zależy, bo ja startuję rodeo i mnie już ciągnie od razu, ale tak, rozumiem, że sporo osób tak staje. Tak, no sporo staje tak, że nie ma tego ciągu tak zwanego zerowego i w związku z tym ta deska jest wtedy bardzo niestabilna w tej fazie początkowej. Natomiast na Parawingu jest inaczej, dlatego że od razu jest ciąg i od razu jest ruch w wodzie, który stabilizuje deskę, no bo wiadomo, mast foil jest zanurzony w wodzie i każdy ruch go po prostu stabilizuje na boki. Nie? Natomiast Krzysiek, nasz przyjaciel, o którym tutaj mówimy, no to po prostu wydaje się, że on dorósł po prostu do tego momentu, żeby na taką deskę wchodzić. Bo to nie jest deska dla początkujących. Aczkolwiek tak, trzeba zaznaczyć tutaj wyraźnie, że to jest świetna deska dla kogoś, kto już pływa. Kto już trochę pływa. Nie? Natomiast absolutnie nie jest to deska dla początkujących. Ale nie musi to być mistrz świata, tak? Nie musi być mistrz świata. Nie musi być mistrz świata. Więc tutaj taka technika, która przy dzisiejszych wingach takich z twardymi rączkami albo z bombem jest bardzo łatwa do wykonania. Czyli taka technika, że wchodzimy na kolanach na deskę, ale podpieramy się, mamy trzeci punkt podparcia na wingu, który leży w wodzie, prawda? I potem potrafimy go bardzo szybko podnieść z tej wody i napędzić się przez to, że jest bomb, który możemy od razu złapać w odpowiednim miejscu. Bardzo pomaga przy starcie na takiej wąskiej desce. I w momencie, kiedy już stoimy na stopach, to ta deska w sposób dosłownie niezauważalny startuje z wody, osiąga prędkość lewitacji i wychodzi z wody bez żadnego oporu. Tak. Praktycznie. Więc nawet jeżeli ktoś ma problem z tą fazą zupełnie początkową, to wydaje mi się, że warto poświęcić trochę czasu temu, żeby tą fazę pokonać, nauczyć się tego wejścia na kolana
nie? Po to, żeby uzyskać ten dobry benefit z drugiej strony, czyli ten błyskawiczny start praktycznie w każdych warunkach. A przejść tak to do tego shape'u się pomęczę jeszcze, bo tak, są deski są czasami, że mają okrągły dziób, bardziej śpiczasty dziób, taki dziób. Powiedz mi, jakie to ma znaczenie? Ma jakieś znaczenie według Ciebie, czy dlaczego akurat taki shape, a nie inny? No, według mnie ma to znaczenie zasadnicze właśnie w kwestii tego, ponieważ jest to część deski, która jako pierwsza napotyka ten opór wody, no to ona musi być tak ukształtowana, żeby stawiała jak najmniejszy opór. No i wiadomo, że tego typu szpic stawia opór najmniejszy. Nie? Ta deska 85 litrów, ile ona waży? 6,0? Nie, 5,0. Nie, 6,0 deska jest. A 6,0, 600, tak. Aha. A waży 5,0? Waży 5 5 kg. kg. Okej, 5 kg waży, Tak. czyli jest bardzo lekka jak na taką wielkość deski, tak? Tak, No bo tak, tam tak. Ja jeszcze może powiem słowo o tym uchwycie, tutaj bo mnóstwo ludzi mnie pyta, dlaczego my robimy ten uchwyt tutaj na deku, a nie na dnie, tak jak sporo firm. No teraz się już odchodzi od tego uchwytu tutaj na dnie, ale mnóstwo firm jeszcze to robi. No to moja teoria jest taka, że no, kształt tej powierzchni jest niesamowicie ważny dla parametrów deski przy starcie. przy starcie, no i potem przy dotknięciach, przy tak zwanych touchdownach też. No i umieszczanie, czyli tak, z jednej strony bardzo detaliczne projektowanie tej części deski, tej powierzchni, tych linii, prawda? A z drugiej strony dawanie wtedy, robienie tutaj takiego otworu, który to wszystko psuje, w moim pojęciu jest niedobre. Nie? Dlatego tego nie robimy. Prawda? Znaczy ja powiem, że tak, że akurat nie, w mojej przypadku jest tak, że ta deska jest taka wąska, że ja kompletnie nie potrzebuję tutaj żadnego uchwytu, tak? Nawet byłoby mi niewygodnie, bo jak mam ten uchwyt tutaj w tych deskach, to ta deska jest tyle niżej, że ja po prostu zahaczam wtedy foilem gdzieś o jakieś tam po prostu przeszkody, a ja po prostu wchodzę tak jak z deską surfingową, taką zwykłą, którą się idzie na plażę po prostu, tak? Zobaczcie, tak sobie mogę iść na plażę. No poza tym tych technik noszenia jest tak dużo i wszystkie są całkiem niezłe, że naprawdę nie jest to konieczne. Teraz tak, tutaj ta deska też ma ten V, bo niektóre deski widziałem, są tam niektórych producentów, że one są takie płaskie tutaj, wiesz co, oni mają taki dziób, są płaskie i one są przedstawy płaskie, po prostu tak, no muszą przede wszystkim być płaskie, żeby w ogóle udało im się chyba utrzymać Tak, utrzymać tutaj tą powierzchnię, która musi być płaska, żeby móc mocować foila. Nie? Dokładnie. Czyli jakby z powodów technologicznych niektórzy nie nadają temu dnu takiego kształtu, jaki by chcieli, ponieważ muszą mieć ten segment płaski. Prawda? Ale trzeba przyznać, że Natomiast- wszystkie takie deski typu tam, nie wiem, KT, IFS i tak dalej, to one raczej mają właśnie kształt podobny do tej twojej deski, Tak. a nie tak jak te deski takie Tak, wysokoseryjne, prawda, które tam są z formy robione gdzieś tam, prawda, i dokładnie. tam mają nakład, nie wiem, tysięcy sztuk po prostu, tak? Dokładnie. A powiedz mi, A jeszcze pytałeś o tą fałkę. A, przepraszam. Tu mogę parę zdań powiedzieć, bo to jest też jakby element tego. pokażę bliżej, dobra? To jest jakby element tego kształtu, który sprawia, że ten opór wody przy starcie jest jak najmniejszy i polega to na tym, że z jednej strony mamy ruch wody taki, prawda, i chcemy, żeby on był jak najlepszy, a z drugiej strony, żeby ta woda odpływała po prostu na boki w jakiś sposób, prawda, sprawiając, że ta deska wychodzi z wody i to jest właśnie ta fałka, która daje ten efekt, nie? Czyli takie jakby dwojakie znaczenie. Rozumiem. To teraz powiedz mi tak, czyli tak, to nie jest deska, można powiedzieć, taka customowa, tak? No bo ty też robisz seryjne deski, ale generalnie jaki wpływ ma, że tak powiem, na ciebie, czy personalizacja takiej deski jest możliwa u ciebie? Jak to wygląda? Co tu jest możliwe, że tak powiem? Bo twoje deski różnią się od tych desek seryjnych, wysokoseryjnych, które są robione z formy, wiesz, po prostu tam wtryskarka, forma i tak dalej. Tylko to jest deska bardziej indywidualna, ale No, słuchajcie, jak chodzi o kształt deski, no to nie ma żadnej personalizacji, no bo to jest taka po prostu moja kreacja, którą ja uważam za jedyną słuszną i tutaj nie ma żadnych zmian. Poza tym
Poza tym jest to ściśle jakby technicznie jest to ciężko wykonane, dlatego że to są gotowe pliki maszynowe, które oczywiście można zmienić za każdym razem pod życzenie jakiegoś klienta, no ale to się wiąże z dodatkową sporą pracą i kosztem. Więc Ale rozumiem, zupełnie oferuję. że feedback zbierasz od swoich ludzi, którzy Oczywiście pływają. feedback jak najbardziej. I przy ten tworzeniu. feedback tutaj w to wchodzi, tak? No oczywiście. Jak Bo ja najbardziej. przyznam się, że troszkę tej feedbacku też użyłem, tak? No, jakiegoś- najwięcej, tak, najwięcej. Ale generalnie też inni ludzie jak pływają, to zawsze pytasz się, tak, to i jak dalej. Jak najbardziej, no bo to jest ta wiedza, która mi pozwala robić dobre deski. Mam nadzieję, że takie są. Nie jest. Natomiast personalizacja, tak, jeżeli chodzi o kolor, nie wiem, kolor pada, kolor deski. Moje kolory zawsze są jaskrawe. Tak, żarka są jaskrawe. Czasami klienci upierają się przy tym, żeby jednak mieć ten uchwyt na dnie, ponieważ już się przez lata do tego przyzwyczaili i nie chcą tego zmieniać. No i wtedy to robimy na specjalne życzenie, ale to się bardzo kłóci z moją koncepcją. Czyli to tak jak, nie wiem, dorobienie do Ferrari wiatraczka, tak? Dokładnie. Takiego na przystawkę. No właśnie. No dobra, słuchaj, siedźmy sobie z powrotem chwilkę jeszcze tak parę pytań jeszcze takich zadam jeszcze końcowych, no bo te deski sobie obejrzeliśmy, tak, zobaczcie jaka tu jest jeszcze różnica, jeżeli chodzi o szerokość tych desek, no tutaj widać dokładnie, że one są węższa deska ma mniejszy drag, że tak powiem, mniej hamuje przy starcie, tak jak kajak, po prostu im węższy kajak, tym łatwiej się tym jeździ. I muszę powiedzieć, że są bardzo stabilne deski i sądzę, że tu parę osób to potwierdzi, która na tym pływa. No i świetnie, do tego jest bardzo sztywna deska, no bo wiadomo, masz ten Irex Core, który po prostu daje tej desce sztywność. Jest lekka dzięki temu honey semi-hollow koncepcji. Dzięki temu jest to bardzo, bardzo lekka deska, wytrzymała i sobie działa, tak? Ale może siądźmy tutaj chwilkę, czyli ja tu mam takie kilka pytań przygotowałem, to wiesz co, wezmę. Jeszcze tam mam kilka takich pytań. Czyli tak, deska jest, koncepcja tej deski była jakby pod Parawinga i to w takim wczesnym stadium ze względu na to, że ten Parawing jakby zdobywa teraz jakby rynek, tak? I tutaj jak pływamy sobie tutaj po Fuercie, to widzimy, że to jest z dnia na dzień coraz więcej tych Parawingów i tak jest, tak? Już Tak, na jest każdym- bardzo duże tak. zainteresowanie. Ja już miałem okazję tutaj zobaczyć, nie wiem, na jednym spocie 11 Parawingów, w tym samym czasie było na drugim spocie było 8 Parawingów i na trzecim były 3, czyli około 20 paru Parawingów jednocześnie, że tak powiem, wypływa i z każdym dniem, jak widzę, ktoś tutaj przyjeżdża nowy, to przyjeżdża z Parawingiem, tak? Czyli po prostu to Tak, jest jakby tak. ten trend, który się pojawił, to nie wykluczy. Dla ci, którzy jeszcze nie mają, to chodzą i wypytują. Wypytują tak, się, tak? obserwują. I muszę powiedzieć, że właśnie podchodzą do deski i robią sobie zdjęcia z tej deski, tak, patrzą, tak. pytają się, co to jest za deska, skąd ona pochodzi, że i właśnie czy się sprawdzić też i w tym, bo każdy chciałby, jeszcze sporo ludzi myśli, że jak będzie pływał na Parawingu, to będzie pływał dalej na wingu i oczywiście jest to prawda, bo też się pływa dalej na wingu, ale coraz mniej. To jest, w moim przypadku było tak, że myślałem, że będę po prostu pływał na wingu, jak będzie słabszy wiatr, na Parawingu jak będzie mocniejszy wiatr, ale później okazało się tak, że wolałem mieć większego foila, większego Parawinga, żeby jak najczęściej na tym Parawingu pływać i po prostu popłynąć na falę i mieć ten fan. I dokładnie tak samo było, pamiętam, z kitefoilem, prawda? Z kitefoilem, przesiadanie z kitefoila na wingfoila, że niby kitefoil to będzie na super słaby wiatr, a wingfoil jak będzie większy wiatr. No i ten kitefoil, że tak powiem, leży w rogu i płacze gdzieś tam i go używam też tylko raz, 2 razy do roku, już jak nie mam innej opcji, po prostu wtedy go używam. Tak? Ale że Jurek też dużo pływa, tutaj codziennie pływa od rana do nocy na Fuercie, także sam jest, nie jest kimś, kto tworzy coś teoretycznie, tylko jest praktykiem. No bo to jest tak, to jest taka moja dewiza, że jeżeli chcę coś tworzyć, prawda, to muszę mieć o tym jak najgłębsze pojęcie i nie tylko z takiego feedbacku od ludzi, ale po prostu z osobistych doświadczeń. I na przykład moja osobista cecha jest taka, że no, może nie pływam jak mistrz świata, też już nie jestem w tym przedziale wiekowym, ale przez te wszystkie lata, przez te 25 lat nauczyłem się bardzo dobrze testować swoje własne deski, no i inne oczywiście też, żeby mieć jakiś punkt odniesienia i czuć te wszystkie niuanse, które są po drodze i które tworzą dobry produkt. Nie? To robię w mojej ocenie naprawdę bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że ja całkiem nieźle pływam, mogę powiedzieć, tak, nie chwaląc się mocno. Przyznaję. Tak, całkiem nieźle pływam i w sumie tutaj wiele osób podchodzi do mnie na plaży, pyta o deskę, patrzy właśnie jak mi się udaje na przykład wejść w zakręt, na przykład taką deskę, dzięki temu, że ona jest właśnie taka wąska, tak, że po prostu rewelacyjnie wchodzę, bo nawet pomimo tego, że mam krótki marz, bo pływam na maście 80 cm i nie potrzebuję dłuższego i nawet czy jestem na falach, czy na płaskiej wodzie, wchodzę w zakręt bardzo ostro,
mogę zahaczyć burtą, to po prostu nawet nie ma problemu, bo ta burta ona mnie nie zatrzyma, tak jak w tych szerokich deskach, że ona zatrzymuje i wywraca, to w ogóle nie ma To w problemu. ogóle fantastycznie widać, jak się patrzy z boku, bo zobaczarek jak stoi na desce, no to tego nie czuje, ale z boku jak się patrzy na to, jak on na przykład robi na pełnym speedzie taką 360 i ta deska jedzie nad samą wodą, ale w żadnym milimetrze nie dotyka w ogóle tej wody, bo jest po prostu ta linia dna i te ścięcia są... Musimy są to nagrać. Tak, musimy to nagrać tak, żeby można to było pokazać, bo to rzeczywiście super funkcjonuje. A powiedz mi, taka złota rada Shapera, jaki jest najczęstszy błąd, który popełniają ludzie przy wyborze litrażu i modelu deski, jakikolwiek, Skywalkera na przykład, tak? Możesz na moim przykładzie powiedzieć. Wszystkie Nie, moje... no ty nie zrobiłeś żadnych błędów. No dobra, a jeżeli chodzi o litraż po prostu, nie? No, litraż dotychczas wielką bolączką ogromnej rzeszy wingfoilerów było dobieranie za małej deski w mojej ocenie. To ja tym przykładem jestem. Tak, Czarek jest najlepszym przykładem. Czarek, który zaczął przy swojej wadze 90, czasami z kawałkiem, zaczął od deski 34 litry. No i oczywiście dzięki swojemu wyćwiczeniu i swojej sile zawsze sobie jakoś tam z tym radził, prawda? No ale jednak sporo czasu spędzał w wodzie, no muszę przyznać, jak obserwowałem. Czekałem zawsze na... Czekał na odpowiedni szkwał i wtedy jeździł super, nie? Ale na przykład moją filozofią jest przyjęcie jakby niektórych negatywnych cech większych desek, upatrując takiego benefitu komfortowego, czyli dużo mniejszy wysiłek włożony jakby w start, prawda, czy wejście na deskę i odpalenie, a przełożenie tego czasu jakby w strefę takiego komfortu i fanu, prawda? Że dużo więcej pływamy, a dużo mniej pompujemy i siedzimy po pas w wodzie, tak? No i to się opłaca, dlatego że deska mniejsza, ona oczywiście jest bardziej komfortowa w lewitacji, ale to jest niuans, nie? A szczególnie przy takich wąskich deskach się nie czuje się w ogóle tego benefitu, nie? Bo ta deska w niczym nie przeszkadza. Na przykład Czarek, który uwielbia pływać przy silnych wiatrach i bardzo agresywnie i szybko, w ostatnim czasie nie ma w ogóle już zastrzeżeń do takiej deski, która dla niego jest wielką deską. Nie? To jest największa deska, jaką kiedykolwiek posiadał. Nie? Tak. 85 litrów dla Czarka to jest statek, słuchajcie. A pomimo to nie skarży się. Nie, tym bardziej dlatego, że ten masz w tych nowych deskach, on jest jednak przesunięty do przodu. I tutaj zobaczcie, jak strapy mam tutaj, to te strapy są bardzo wysoko. Ja ten odcinek po prostu od strapów od przedniej stopy do dzioba, on jest taki jak na tej krótkiej desce prawie, że tak? To jest taki kolejny trik jakby projektowy, który polega na tym, że umiejscowienie jakby ciała na desce jest takie, że mamy bardzo mało nosa przed sobą, przed przednią stopą i dzięki temu nie mamy za dużo tej masy zawieszonej, która wisi w powietrzu, nie takiej bezwładnej masy. A dwa, że mamy wrażenie, że jedziemy na desce, która jest o 30 litrów mniejsza przez to. Okej, no teraz tak, ponieważ wiadomo, no nie jesteś producentem, który robi masowo deski, tylko robisz takie bardziej, no nie robisz handmade, że tak powiem, ale takie bardziej customowe deski, tak? Tak. To wiadomo, że no nie można tego przetestować w Australii, w Ameryce, gdzieś tam, ale rozumiem, że jak przyjdziesz na Fuerte, jest tutaj, to możesz spokojnie się z tobą kontaktować i spokojnie z taką deskę. Słuchajcie, na Fuerte w Polsce będziemy mieli w tym roku też takie mobilne centrum testowe, takie po prostu będzie van, który będzie jeździł po różnych ciekawych miejscach w Polsce, jak będzie prognoza i będzie zestaw desek do testu, będziemy to ogłaszali na... Czyli można się zapisać tam, nie wiem, u Ciebie na Facebooku i będzie to ogłaszane, tak? Tak, można po prostu zalajkować, będziemy dawali znać, jak to się będzie działo. Poza tym na pewno Rodos Prasonisi też będzie takim przez całe, od wiosny aż do jesieni też takim miejscem, gdzie większość tych desek będzie można przetestować w super dobrych warunkach. I tam się nie trzeba umawiać na wiatr, bo tam ten wiatr zawsze jest. Nie? Dobra, to słuchaj, ale powiedz mi, miejsca. teraz koncepcja jest twoja taka, mieć 2-3 modele, czy i które modele? Jak myślisz teraz na następne lata? W sensie... No, jako w ofercie, tak? W ofercie.
No, tak, ja tu jestem zwolennikiem minimalizacji oferty, dlatego że taka rozbudowana oferta, ona bardzo zaciemnia obraz i ludzie tracą orientację, jeżeli coś nie jest wyraźnie dedykowane do czegoś, do jakiegoś przedziału, prawda, tylko jest trochę tego, no to ludzie tracą orientację, bo nie wiedzą właściwie co wybrać, prawda. A ja dążę do tego, żeby ta oferta była minimalistyczna i zupełnie klarowna. To w sumie dobra koncepcja, bo ja w swoim biznesie, no bo ja nie zajmuję się deskami, zajmuję się tam jakimś tam chmurą obliczeniową i sztuczną inteligencją i akurat Googlem i mam tak, że tylko tego Google'a sprzedaję, a nie sprzedaję tam jeszcze i Microsofta i Amazona i czegoś, po prostu wolę mieć wąską specjalizację, w jednej rzeczy specjalizować, tak żeby ludzie mnie na rynku rozpoznawali, dokładnie u Ciebie tak samo, tak? Masz tak, z mojego punktu widzenia, tak, to taką koncepcją najlepszą to dla mnie teraz jest oczywiście ta deska, tak? Tak. Oczywiście bardzo lubię jeszcze tego Rayo, dlatego że na nie mogę skakać. Się, że te dwa modele desek to Zostaną, będzie, to na pewno zostaną, dlatego że... A jakie tu będziesz miał litraże teraz dla tych desek? No bo wiadomo, Tak. są więksi, mniejsi zawodnicy, że dziewczyny, tak samo kobiety, coraz więcej kobiet pływa. No, Również na parawingach. To nowe Vuelo będzie najmniejsze 65 litrów I wtedy jaka długa? i wtedy jest 5,4. O. Tak, 5,4. Natomiast największa jest 95 litrów i wtedy jest 6,4. Czyli co 10 litrów, tak? taka- 65, co 75. 10 litrów. A tak, szerokością tak. one wszystkie takie same są, czy? Nie. No to jest oczywiście, czyli tak, 65, 75, 85 są to deski skalowane. To oznacza, że są we wszystkich wymiarach są proporcjonalnie mniejsze albo większe, nie? Ale proporcje tego wszystkiego są zawsze Czyli takie załóżmy same. 20, 19, Tak, 18 tak. szerokość? Natomiast deska 95 litrów jest tutaj wyjątkiem, dlatego że gdybym skalował proporcjonalnie, to ta deska wyszłaby bardzo gruba, a tego tutaj nie chcemy. Potrzebujemy przy tym dużym litrażu więcej powierzchni, więc deska 95 litrów ma troszkę inne proporcje, mianowicie jest tak samo gruba jak 85 litrów, ale jest dłuższa i szersza. Okej, dłuższa i szersza, ale też Czyli nie ten dużo wolumen szersza. się... Nie, to jest 21 cali. Czyli jest o 1 cal szersza jakby od tej. Nie? Słuchajcie, No jeszcze dwa słowa do tego modelu Rayo, nie? No bo to jest taka najfajniejsza, najlepiej sprzedająca się uniwersalna deska. No i tutaj planuję, tutaj mamy w tej chwili 5 wielkości, bo jest 60, 70, 80, 90 i 100. I myślę jeszcze o takiej desce 120 albo 130 litrów, jakby w tej koncepcji, która będzie deską taką dla zupełnie początkujących. Albo dla bardzo ciężkiego zawodnika. Tak, albo dla bardzo ciężkiego, 110 takiego kilo też może być. 110 kilo chłopa, prawda? Albo taki zupełny beginner, mężczyzna, nie wiem, ważący 80-90 kg, ale zaczynający od zera, prawda? Bo takiej deski na dzień dzisiejszy nie mamy w ofercie. Powiedz mi tak na zakończenie już, bo powiedzieliśmy, że za godzinkę będziemy działać i ta godzinka, tak, że tak powiem, upływa. Powiedz na zakończenie, tak, żeby to zakończyć. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni taki nasz podcast, tak, ale podcast, taka nasza dyskusja. Powiedz mi, czego Tobie życzy Twojej marce teraz na przyszłość, tak? Co byś sobie życzył? Życzyłbym sobie takiej fajnej kontynuacji, tego co robiłem dotychczas, dlatego że nie liczę na jakiś wielki sukces, ani nie chcę się mierzyć z tak zwanymi big brandami, bo nie mam tutaj żadnych szans, natomiast jestem ulokowany w takiej fajnej, kreatywnej luce, tak? I moja siła polega na tym, że mogę dosłownie w ciągu kilku godzin po prostu wprowadzić w życie jakieś swoje nowe pomysły versus big brandy, które potrzebują na to roku albo półtora. Czyli możesz robić krótsze serie, szybciej się dopasować do potrzeb, właśnie ten feedback zebrać, tak, od ludzi. Zebrać feedback i przełożyć to od razu na gotowe deski. I tak naprawdę to powiem szczerze, że takie firmy jak moja, one ukształtowały ten dzisiejszy rynek, bo big brandy po prostu obserwują, co się dzieje i wprowadzają to z opóźnieniem. No wiadomo, że potem i takich sprzedaż jest ogromna. No i marketing. Nasza, ale oni patrzą na to, co my robimy i wprowadzają to do swojej oferty. Tak wygląda
tak wygląda rzeczywistość. Super, słuchajcie, to dziękuję Wam. Mam nadzieję, że Wam się spodobała ta koncepcja takiego spotkania. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziemy, tak jak mówiłem wcześniej, częściej będziemy się spotkać. Ja Was namawiam wszystkich na Parawinga, po prostu jest odlot. Przechodźcie na Parawinga. Już no nie chcę martwić producentów wingów, ale Parawing. Tak, Parawing ma wielką przyszłość Tak. według mnie, ale myślę, że to będzie równoległym zdarzeniem z wingiem. Cześć Wam. Cześć.